Witam, w tym filmie skrót informacji z dnia 13 lutego 2025 roku. Według niektórych analityków jest to moment przełomowy w historii świata, mogący mieć znaczenie dla Polski i naszej części Europy. Skupię się na przełomowych rozmowach dotyczących wojny w Ukrainie, które wywołały lawinę reakcji na całym świecie. Inicjatywa prezydenta USA Donalda Trumpa stawia Europę i Ukrainę w nowej, niepewnej sytuacji. Wszystko zaczęło się od serii telefonicznych rozmów. Najpierw 12 lutego Donald Trump rozmawiał z Władimirem Putinem, prezydentem Rosji. Ta rozmowa, jak sam Trump określił, była długa i bardzo produktywna. Następnie tego samego dnia Trump rozmawiał z Wołodymirem Zełeńskim, prezydentem Ukrainy. Jednak kolejność tych rozmów i dłuższy czas poświęcony Putinowi zostały odebrane jako znaczące i niepokojące. Ukraińskie media, takie jak Ukraińska Prawda i Europejska Prawda, określają, że Trump nie nazwał Ukrainy równoprawnym uczestnikiem negocjacji. Ta kolejność, jak i wyjątkowo pozytywna reakcja Trumpa na rozmowę z Putinem sugeruje, że Ukraina traci swoją podmiotowość. Co więcej, europejskie rządy nie zostały uprzedzone o tych rozmowach. To pominięcie według Bloomberga wywołało obawy o równowagę sił w regionie i osłabienie pozycji w Ukrainie. W Ukrainie panuje poczucie głębokiego rozczarowania i obawy. Ukraińcy czują się zdradzeni przez USA, które wcześniej dawały gwarancję bezpieczeństwa w zamian za broń jądrową. Obawiają się, że decyzje dotyczące ich przyszłości zostaną podjęte za ich plecami, bez ich udziału. Mój Boże, czy to jest Ameryka, którą znaliśmy? Pytają zrozpaczeni obywatele Ukrainy. Bogdan Nachajło, redaktor naczelny Kiev Post, ocenia, że Ukraina jest w poważnych tarapatach, a działania Trumpa są bardzo złym sygnałem dla Europy. Ukraińscy dziennikarze zauważają, że Trump wprowadził nową rzeczywistość, w której Ukraina szybko traci swoją podmiotowość. Ukraińscy żołnierze, tacy jak Oleksandr Worobiej, ostrzegają Polaków, mówiąc, że USA i Unia Europejska otworzyły drzwi do piekła, a wkrótce to piekło będzie w waszym domu. Stanowisko USA wobec Ukrainy uległo zmianie. Sekretarz obrony USA Pete Heges oświadczył w Brukseli, że powrót Ukrainy do granic sprzed 2014 roku jest nierealny, podobnie jak jej członkostwo w NATO. Te deklaracje w opinii komentatorów legitymizują siłową zmianę granic w Europie. Heges zaznaczył, że USA nie wyślą wojsk do Ukrainy w ramach misji pokojowej. Trump z kolei sugeruje, że Ukraina nie odzyska wszystkich utraconych terytoriów. Te działania i wypowiedzi zaskoczyły i zaniepokoiły Europę. Ministrowie spraw zagranicznych z Trójkąta Weimarskiego, Niemiec, Francji i Polski, a także Włoch, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii wydali oświadczenie, w którym podkreślili, że negocjacje nie mogą odbywać się za plecami Kijowa. Domagają się silnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy i współpracy z USA, jednak bez silnego wsparcia USA Europa może mieć trudności z ich zapewnieniem. Premier Polski Donald Tusk zaapelował o jedność wobec zagrożeń ze wschodu i zawieszenie sporów w sprawie Ukrainy. Z drugiej strony premier Węgier Viktor Orban skrytykował Unię Europejską, oświadczając, że jej polityka wspierania zabijania jest moralnie i politycznie nie do przyjęcia. Reakcje na rozmowy Trumpa z Putinem są zróżnicowane. Chiny wyraziły zadowolenie z rozmów, podkreślając znaczenie dialogu i negocjacji. W Moskwie natomiast zapanowała euforia na giełdzie, a rubel umocnił się. Dmitrij Miedwiediew, zastępca przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Rosji, stwierdził, że Europa jest słaba i jej czas się skończył, a Rosji nie da się rzucić na kolana. Ukraińcy obawiają się najgorszego. W ich opinii Rosja, wzmocniona ewentualnym porozumieniem, może zaatakować NATO. Eksperci sugerują, że Trump może dążyć do porozumienia z Putinem, by odciągnąć Rosję od Chin, ale to wcale nie musi się udać. Podsumowując, sytuacja jest niezwykle dynamiczna i napięta. Rozmowy Trumpa z Putinem zmieniły układ sił, stawiając pod znakiem zapytania przyszłość Ukrainy i bezpieczeństwo Europy. Ukraina czuje się zdradzona, a Europa musi wziąć większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo. To, co wydarzy się w najbliższych tygodniach, będzie miało kluczowe znaczenie dla przyszłości całego regionu. Dzięki, to tyle w tym odcinku.